W nocy z 7 na 8 stycznia Ukraina przeprowadziła ataki na magazyny paliwowe i lotnisko w Engels oraz obiekt w mieście Saratowo w obwodzie saratowskim. Cele, w które uderzono, znajdowały się aż 750 km od terenów kontrolowanych przez Kijów. Siły zbrojne Ukrainy prowadzą ofensywę w obwodzie kurskim, co potwierdziły obie strony konfliktu. Ale Kreml oświadczył, iż trwają działania mające na celu zniszczenie ukraińskich grup szturmowych. Tymczasem dowódca Achmata Abdi Audinow zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Myślę, że w ciągu najbliższych 2 lub 3 miesięcy wszystko to całkowicie się zakończy. I to nie tylko na kierunku kurskim, lecz cała tak zwana specjalna operacja wojskowa dobiegnie końca. Północni Koreańczycy chyba się kończą, a mięso armatnie podrożało do 4 milionów rubli za tuszę albo duszę rosyjskiego wojownika. Tyle Kreml płaci rodzicom za syna, jeśli wyślą go na wojnę. Na odcinkach frontu w regionie Pokrowska, Kurachowego i Torecka Rosjanie mają przewagę nad Ukraińcami w stosunku 5:1. Coraz poważniejsze problemy Kijowa z ludźmi i sprzętem, a pełne przejęcie władzy przez Donalda Trumpa tuż. Donald Trump zszokował świat swoimi wypowiedziami dotyczącymi nie tylko wojny Rosji z Ukrainą, tematu przewrotu w Syrii, ale także Grenlandii, Zatoki Meksykańskiej i kanału panamskiego. Hollywood płonie, amerykański stan Kalifornia walczy z ogromną falą pożarów. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Zanim jednak na dobre zaczniemy dzisiejszy materiał, to muszę wam powiedzieć, że wraz z nowym rokiem szykujemy dla was liczne nowości w ramach naszej marki herbat Tuncia. Niedawno dodaliśmy fioletową herbatę purpurowe Bali, mocno żółtą dziką Afrykę czy egzotyczne smaki, jak tajską egzotykę czy tropikalnego kokosa. Do sklepu wróciły wasze ulubione herbaty, jak niebieska herbata turkusowe Malediwy. A już wkrótce oprócz znanych wam produktów do naszego sklepu trafi czekolada z pistacją. Zatem serdecznie polecam, wpadajcie, z pewnością coś was zainteresuje. Ja natomiast dziękuję w imieniu moim i zespołu za wszystkie wasze zamówienia. A teraz czas już na film. Startujemy! Ukraińcy zadali potężny cios rosyjskiemu lotnictwu strategicznemu. Ten nocny atak dronów przeprowadzonych w odległości około 750 km od granic Ukrainy może wpłynąć na dalsze funkcjonowanie rosyjskiej floty bombowców. Zmasowane uderzenie doprowadziło do zniszczenia składu ropy zaopatrującego maszyny stacjonujące na lotnisku wojskowym Engels II w obwodzie saratowskim. Pożar, który wybuchł w wyniku ataku, rozprzestrzenił się błyskawicznie, zmuszając władze miasta Engels do wprowadzenia stanu wyjątkowego, a jego dogaszanie wciąż jeszcze trwa. Ukraińskie uderzenie tak głęboko w terytorium Federacji Rosyjskiej może się okazać jednym z najbardziej dotkliwych ciosów wymierzonych w rosyjskie siły powietrzne. Według CNN, powołującego się na raporty Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, płonie kombinat Krystal, strategiczny skład ropy zaopatrujący lotnisko Engels oraz baza, w której stacjonują bombowce strategiczne Tu-9, zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Siły zbrojne Ukrainy prowadzą niby ofensywę w obwodzie kurskim, co potwierdziły obie strony konfliktu, ale Kreml bardzo szybko oświadczył, iż trwają działania mające na celu zniszczenie ukraińskich grup szturmowych. Co więcej, dowódca czeczeńskiego Achmata Abdi Audinow zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. I chyba jest coś na rzeczy, bo niezależni analitycy zauważają, że w obwodzie kurskim aktywność sił zbrojnych Ukrainy w nowej ofensywie znacznie się zmniejszyła. Przeprowadzono wprawdzie kolejny atak na sztab w obwodzie kurskim, którego celem było dowództwo 810. Brygady Piechoty Morskiej, co jest już trzecim poważnym atakiem na sztaby Rosjan w regionie Kurska. A pojawiające się w rosyjskich mediach kolejne nekrologii rosyjskich dowódców mogą świadczyć o powodzeniu tych ataków. Podobną precyzją i determinacją wykazała się samodzielna brygada zmechanizowana Magura, odpierając zmasowany szturm rosyjskich sił w obwodzie kurskim. W mediach społecznościowych brygada opublikowała nagrania z dronów ukazujące intensywność starcia. Jak informuje portal militarny, rosyjskie wojska zaatakowały z użyciem około 50 jednostek sprzętu wojskowego oraz licznej piechoty. W ofensywie Rosjan wykorzystano wozy bojowe piechoty, transportery opancerzone
i szybkie pojazdy terenowe oraz czołgi. Mimo tej imponującej siły ukraińscy żołnierze zdołali przełamać rosyjski impet, potwierdzając swoją zdolność do skutecznej obrony w obliczu przeważających sił przeciwnika. Ale co zrozumiałe, w tak zaciętych walkach na rosyjskich kanałach popierających inwazję pojawiają się niestety także i takie nagrania z pojmanymi przez Rosjan Ukraińcami. Na nagraniach tych widać doskonale po oczach i nosach, że zdecydowanie nie są traktowani jak jeńcy wojenni, ale raczej jak ktoś poddany torturom tuż przed nagraniem. Jak się teraz do nas odnosisz? Normalnie? Przejąłeś pułk? Tak, przejąłem pułk. Jesteś z 82. Brygady? Tak, Prostoran Władimir Władimirowicz. Data urodzenia? 13 sierpnia 1982 roku. Wziąłeś do niewoli 30. pułk? Tak, a ty? Siergieju Jurjewiczu? Przejąłeś pułk 4 marca 1993 roku? Tak. Wziąłeś do niewoli 5. pułk? Tak. Jesteście, jak rozumiem, saperami? Opowiedzcie, jakie mieliście zadania? Mieliśmy w ogóle jakieś zadania? Pojechaliśmy tam, nie wiedząc dokąd. Potem przyjechaliśmy. Kazano nam przejąć teren siłą i utrzymać ten obszar. No i tyle. Nie jesteśmy saperami, nic z tych rzeczy. Powiedziano nam, nikogo nie ruszać, do nikogo nie strzelać. Po prostu mamy utrzymać ten teren. Jak się pan nazywa jeszcze raz? Północni Koreańczycy chyba się kończą, bo Kreml podniósł odszkodowania za mięso armatnie do 4 milionów rubli za tuszę albo duszę rosyjskiego wojaka. Tyle właśnie Moskwa płaci rodzicom za syna, jeśli wyślą go na wojnę. Mobilizacja w Rosji oficjalnie nie jest rozważana, o czym regularnie mówią w mediach przedstawiciele Kremla. Nie ma mowy o żadnej mobilizacji. Doskonale wiecie, że nasi obywatele niezwykle aktywnie zawierają umowy z Ministerstwem Obrony. Trwa realizacja kontraktowej służby, która przewiduje istotny program zapewniający wynagrodzenie za te umowy. Są to naprawdę ogromne pieniądze. Ale rzeczywistość kontraktowej służby wojskowej maluje się w dramatycznych barwach. Władze regionalne, jak te w obwodzie samarskim, oferują najwyższe w kraju wynagrodzenie. 4 miliony rubli za podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony. Jednak za tymi kwotami kryją się ogromne trudności i ryzyko. Z relacji żołnierzy wynika, że wielu z nich wraca z frontu okaleczonych lub nie wraca wcale. Z tej maszyny do mielenia mięsa, jakim okazuje się front, co doskonale pokazują statystyki, których absolutnym rekordem największych strat armii rosyjskiej pod względem zasobów okazały się ostatnie miesiące 2024 roku. Prezydent Putin mówi o wojownikach broniących własnej rodziny, ale w praktyce wydaje się, że wielu walczy nie tyle za kraj i rodzinę, co za obietnice lepszego życia, które często pozostają niespełnione. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin mówił o naszych żołnierzach, o tym jak walczą. I w trakcie swojej wypowiedzi użył sformułowania, że walczą oni za swoją ojczyznę. Nie do końca się z tym zgadzam. Być może się mylę. Być może nie mam do tego prawa. Ale my przecież kradniemy dla ojczyzny. Przepraszam, chciałbym powiedzieć, że walczymy. Ale nie, tak naprawdę kradniemy dla ojczyzny. Ale niektórzy z Rosjan zaczynają widzieć hipokryzję kremlowskich elit i dają temu wyraz w bardzo bezpośredni sposób. Zawsze milczeliśmy. Ale jeśli tak będzie dalej, to wszyscy skończymy marnie. Inaczej się tego nie da nazwać. Nie chcę oddawać mojego syna na tę rzeźnię, bo to jest właśnie rzeźnia. Nie da się tego określić inaczej. Martwię się o niego. Ma teraz 19 lat i nie zamierzam wysyłać go na śmierć. Nie po to go wychowywałem. To rozsądny, świadomy człowiek. Niech na tę wojnę idzie ten drań, który ją rozpętał. Niech wysyła swoje córki, swoich bliskich krewnych. Ja swojego syna nie oddam, bo to mój syn, mój własny, to moja krew. Nie oddam go. Będę walczył tak długo, jak będę w stanie, tak długo, jak pozwoli mi zdrowie. Niech wszyscy się gonią. Niech idą na front deputowani, ich synalkowie. Jest ojczyzna, a jest też prezydencka. Wiadomo co. Ja swojego syna nie oddam. Chciałbym, żeby każdy się nad tym zastanowił. Czym właściwie jest ojczyzna? Choć większość i tak woli wierzyć w te wszystkie kłamstwa. Jak u nas jest dobrze, prawda? Przecież mieliśmy zdobyć wszystko w 3 dni, tak? Co zdobyliście? Zdobyliście wszystko. Tak, dokładnie tak to wygląda. Przecież u nas wszystko jest wspaniałe. Ta gnijąca Europa, prawda? U nas jest cudownie. Ludzie mają wychodki na podwórkach, ale wszystko jest dobrze, wszystko jest piękne, wszystko jest wspaniałe. Dzieci potrzebują na operacje sum sięgających setek milionów. Ale przecież tego nie widzimy. Tego po prostu nie widzimy. Szkoda, że nikt tego nie rozumie.
Jestem przeciwko faszyzmowi. Sprzedajni, skorumpowani. Dobra, dajcie mi coś jeszcze do powiedzenia. Na odcinkach frontu w rejonie Pokrowska, Kurachowego i Torecka Rosjanie mają przewagę nad Ukraińcami w stosunku 5:1. W rejonie Pokrowska Rosjanie zgromadzili około 150 000 żołnierzy, szacuje Siergiej Grabski, pułkownik rezerwy ukraińskiej armii. W komentarzu dla rodzimej agencji informacyjnej twierdzi, że przewaga Rosjan nie oznacza miażdżącej przewagi w zdolnościach bojowych, lecz jedynie w liczbie żołnierzy i środków do walki. Chociaż ja takie stwierdzenia osobiście traktuję bardziej jako przejaw patriotyzmu, aniżeli szczere wyznanie. Choć i z tych terenów pojawiają się takie nagrania opublikowane na przykład 9 stycznia 2025 roku. To, że w publikowanych nagraniach obie walczące strony zdają się wręcz prześcigać, może uzmysławiać nam wideo zamieszczone przez 114 samodzielny oddział zmotoryzowany Gwardii Rosyjskiej. Narastają coraz poważniejsze problemy Kijowa z ludźmi i sprzętem. Sytuacja na froncie jest coraz tragiczniejsza, o czym mówią również nasi najważniejsi politycy ekipy rządzącej. Panie premierze, z Rammstein, jakie ustalenia, jaki nastrój? Po pierwsze, nastrój no, nie jest dobry. Muszę to wprost powiedzieć. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, jest trudna sytuacja na Ukrainie. Był pan prezydent Zełański wczoraj, był minister Umerow, minister obrony Ukrainy. No i sytuacja na linii frontowej jest naprawdę bardzo trudna. I zaraz do tego wrócimy. Zmęczenie wojną w Ukrainie ogromne i też ludzie po prostu już mają... Problemy sił zbrojnych Ukrainy stają się coraz bardziej widoczne. Jak zauważają eksperci, wiele nowych jednostek pozostaje nie w pełni skompletowanych, co prowadzi do poważnych wyzwań. Nowo utworzone brygady oznaczone numerami 140 i 150 miały na przykład pełnić rolę strategicznych rezerw na rok 2024. W praktyce jednak ich jakość znacznie spadła. Tworzenie nowych brygad nie jest błędem samym w sobie, ale braki, zwłaszcza wśród kadry oficerskiej, powodują, że nowi rekruci nie są odpowiednio szkoleni ani przygotowani do walki. W wielu przypadkach oficerowie, którzy trafiali do nowych brygad, byli przenoszeni z innych jednostek z powodu konfliktów lub braku miejsca w starszych formacjach. W rezultacie proces formowania tych brygad prowadził do dezorientacji, dużych strat, zmian w dowództwie oraz niepowodzeń na kluczowych odcinkach frontu. Tworzenie brygad 140 i 150 okazało się być poważnym błędem, porównywalnym z nieudaną ofensywą z 2023 roku. Przyczyny obu tych niepowodzeń leżą w ignorowaniu obiektywnych faktów i braku odpowiedniego przygotowania. Na otarcie łez Joe Biden organizuje ostatnią pomoc w wysokości $500 miliarda, jaką Kijów dostanie od odchodzącego prezydenta USA. Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin potwierdził przyznanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej. Deklaracja ta obejmuje również pożegnalne antyrosyjskie sankcje,
które ma w najbliższych dniach ogłosić odchodzący prezydent USA Joe Biden. Szef Pentagonu ogłosił nowy projekt pomocy podczas spotkania 9 stycznia w bazie wojskowej NATO w Ramstein w Niemczech. Tymczasem Rosjanie kontynuują swoje działania ofensywne, wykorzystując słabości po stronie ukraińskiej, a nowe władze w Waszyngtonie pod przewodnictwem Trumpa nie napawają Kijowa optymizmem. Pozostając przy temacie Trumpa, przenieśmy się teraz za ocean, bo tam również niemało się dzieje. Donald Trump zszokował świat swoimi wypowiedziami dotyczącymi nie tylko wojny Rosji z Ukrainą, tematu przewrotu w Syrii, ale także Grenlandii, Zatoki Meksykańskiej i Kanału Panamskiego. Co więcej, nie zamierza już zakończyć wojny na Ukrainie w ciągu doby. Jak wcześniej obiecywał, teraz daje sobie przynajmniej pół roku. To oczywiście absolutnie nie oznacza, że nie będzie się wywiązywał ze wszystkiego, co do tej pory obiecywał. Ale najwyraźniej sprawa okazała się być bardziej skomplikowana niż mogło mu się wydawać. Mam jednak nieodparte wrażenie, że dla opinii publicznej zdecydowanie bardziej kontrowersyjne okazały się być wypowiedzi prezydenta elekta dotyczące m.in. odkupienia od Danii Grenlandii, objęcia kontroli nad kanałem panamskim czy przyłączenia Kanady i uczynienia z niej 51. stanu USA oraz zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Władze Grenlandii w odpowiedzi na słowa amerykańskiego prezydenta elekta o chęci przejęcia wyspy zaproponowały USA współpracę przy wydobyciu surowców krytycznych ważnych dla sektorów energii odnawialnej i obronności. Dania natomiast nie może publicznie ani wywierać presji na Grenlandii, ani tym bardziej zagrażać stosunków z Waszyngtonem, na którym polega w kwestii gwarancji bezpieczeństwa NATO. Kopenhaga skupiła się więc na zwiększeniu wsparcia dla wyspy i oprócz corocznej dotacji wynoszącej $500 milionów, minister obrony Danii ogłosił tzw. pakiet obronny dla Grenlandii o wartości $1,5 miliarda. Okazuje się, że Donald Trump wcale nie jest pierwszym amerykańskim włodarzem, który chce kupić Grenlandię. Jako pierwszy zastanawiał się nad tym prezydent Andrew Johnson. Najwyraźniej jednak zakup Alaski od Rosji w 1867 roku zaspokoił wówczas jego ambicje. Pomysł przejęcia Grenlandii ponownie pojawił się pod koniec II wojny światowej, kiedy administracja prezydenta Trumana zaoferowała Danii $100 milionów za wyspę. Ale i ta transakcja nie doszła do skutku. Należy tu również podkreślić, że Donald Trump nie pierwszy raz wysuwa pomysł zakupu terytorium Danii przez Stany Zjednoczone, bowiem propozycja ta zakłóciła stosunki Trumpa z Kopenhagą podczas jego pierwszej kadencji w Białym Domu. Faktem jest również, że leżąca na północnym Atlantyku Grenlandia ma zdecydowanie bliżej do Waszyngtonu niż do Kopenhagi. Więc kto wie, może to, co nie udało się Trumanowi, uda się Trumpowi. Czas pokaże. Choć musimy pamiętać, że tak Rosja, jak i Chiny patrzą na tą całą sytuację z dużym zaniepokojeniem, bo geograficzne położenie oraz cenne surowce to największe zalety Grenlandii, o które od lat zabiega zarówno Zachód, jak i Wschód. Bałam się o swoje życie. To było przerażające. Wielkie pożary pustoszą Los Angeles, przynosząc chaos i zniszczenie. To najludniejsze miasto amerykańskiego stanu Kalifornia i zarazem drugie pod względem liczby mieszkańców miasto w Stanach Zjednoczonych, liczące około 4 milionów mieszkańców, stało się miejscem wydarzeń przypominających bardziej filmy katastroficzne aniżeli realną rzeczywistość. Pacific Palisades, słynna z okazałych rezydencji gwiazd wartych bajońskie sumy i zapierających dech w piersiach widoków, zmieniła się w pogorzelisko. W ciągu kilku dni żywioł opanował kilka tysięcy hektarów ziemi, niszcząc setki domów i zmuszając władze do ewakuacji około 30 000 osób. Jak podają rodzime stacje telewizyjne, najpoważniejszy z pożarów, nazywany Palisades Fire, od wtorkowego wieczora lokalnego czasu strawił nieco prawie 7 000 hektarów i nadal nie został do końca opanowany. To już najbardziej niszczycielski pożar w historii hrabstwa. Łącznie spłonął obszar o powierzchni blisko 30 000 hektarów. To mniej więcej tyle, co 2/3 powierzchni miasta Warszawy. Drogi wylotowe z Los Angeles zmieniły się w sceny przypominające filmy katastroficzne. Ludzie w panice porzucali swoje domy, samochody i cały swój dobytek, ratując się pieszo przed szalejącymi płomieniami.
W związku z rosnącym zagrożeniem pożarowym został ewakuowany personel konsulatu generalnego RP w Los Angeles, ale pomimo zamknięcia urzędu jego pracownicy działają w sposób zdalny. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, co podkreśla powagę sytuacji, a strażacy i służby kryzysowe są na granicy możliwości. Kilka tysięcy strażaków dniem i nocą walczy z ogniem, który podsycany jest przez silny wiatr i rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Burmistrz Los Angeles Karen Bass ostrzegała, że najgorsze może dopiero nadejść, ponieważ prognozy wskazują na wzrost prędkości wiatru do nawet 160 km na godzinę. Przedstawiciele służb mówią, że to jest jak walka z ogniem w piekle. Co także nie napawa optymizmem, według ekspertów klimatycznych takie połączenia ekstremalnej suszy, wysokich temperatur i silnych wiatrów może się powtarzać częściej i tym samym stwarzać warunki, w których podobne tragedie mogą nie być już tylko pojedynczymi incydentami. Podsumowując dzisiejszy materiał, jak sami mogliście zauważyć, minione dni obfitowały nie tylko w dramatyczne wydarzenia na froncie ukraińsko-rosyjskim, ale ogólnie rzecz biorąc było naprawdę gorąco i to w pełni tego słowa znaczeniu. Jeśli dzisiejsze podsumowanie Wam się podobało, to udostępnijcie proszę ten materiał Waszym znajomym, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie oczywiście również znać w komentarzach, co Wy myślicie o tych wszystkich wydarzeniach i jak dalej potoczy się wojna na Ukrainie. Ja jak zawsze dziękuję w imieniu własnym i całego mojego zespołu za Wasze wsparcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.